Witam wszystkich w kolejnym materiale. Przedstawię dzisiaj ogólne zasady przeprowadzenia referendum oraz omówię, jakie działania zostały podjęte do tej pory. Przez 2 lata organizacje związkowe próbowały w drodze negocjacji osiągnąć porozumienie z pracodawcą oraz wynegocjować istotne i kluczowe zmiany dla poprawy warunków pracy pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jesteśmy już po wielu negocjacjach, rokowaniach, mediacji, która zakończyła się protokołem rozbieżności. Wszystkie możliwości zawarcia porozumienia z pracodawcą zostały wyczerpane. Żadna z metod nie mogła gwarantować powodzenia, gdy druga strona nie jest ukierunkowana na potrzeby podległych sobie ludzi. Przypomnę, że nadzór nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sprawuje minister rolnictwa i liczę, że nasze postulaty i nasze niezadowolenie zostaną przez niego zauważone. Nie widzę możliwości i sensu dalszego tłumaczenia prezes Szymańskiej zasadności i ważności naszych postulatów. To pracodawca powinien dostrzegać problemy swoich pracowników, a dla pani prezes są one niezauważalne, mało istotne i zupełnie nieważne. Podważanie wszelkich spornych kwestii nie jest rozwiązaniem naszych problemów. Już czas, aby wszyscy pracownicy agencji wyrazili swoje niezadowolenie z oferowanych im warunków pracy. W czerwcu 2023 roku NSZZ Solidarność zorganizuje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa referendum. Referendum ma za zadanie uzyskać odpowiedź od pracowników, czy są za przeprowadzeniem strajku. Tym samym pracownicy popierają działania i postulaty, o które zabiegamy od 2021 roku w trzecim historii agencji sporze zbiorowym. Uzyskanie ponad 50% poparcia pracowników daje nam silną kartę przetargową i możliwość zorganizowania strajku. Liczę, że decydenci zauważą, jak ważne są dla poprawy warunków pracy i życia pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nasze postulaty. Kluczowym dla nas wszystkich jest wzrost wynagrodzeń, a sytuacja materialna pracowników jest trudna i frustrująca. Zwracam się do wszystkich pracowników agencji z apelem o zaangażowanie się w to referendum. Szczególnie istotne jest zaangażowanie w tych jednostkach, gdzie nie ma uzwiązkowienia. Podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu głosowania z urną w każdej jednostce agencji. Głosowanie przeprowadzą 3-osobowe komisje. W większości jednostek, w których mamy silną reprezentację związkową, takie komisje już zostały utworzone. Każdy pracownik, który będzie chciał wziąć udział w referendum, po zidentyfikowaniu otrzyma kartę do głosowania. Odbiór karty zostanie potwierdzony na liście osób uprawnionych. Głosowanie będzie tajne i odbędzie się w miejscu pracy. Przewidujemy także możliwość oddania głosu w siedzibach regionalnych naszego związku, gdzie będą mogły zagłosować osoby długotrwale nieobecne w pracy. Zaznaczę, że związek zobowiązuje się z własnych środków przygotować karty do głosowania i zleci to firmie zewnętrznej w celu niegenerowania kosztów agencji. Wystąpiliśmy już do pracodawcy o informacje niezbędne do przeprowadzenia referendum, m.in. listy pracowników w poszczególnych komórkach i liczbę osób zatrudnionych w agencji. Skierowaliśmy również pytania o możliwości organizacyjne przeprowadzenia głosowania. Referendum w agencji potrwa około 2 tygodni. Terminy podamy po uzyskaniu odpowiednich informacji od pracodawcy. Mamy oczywiście na uwadze utrudnienia w tej materii, dlatego też założyliśmy, że ostatecznym terminem otrzymania tych danych jest 7 czerwca 2023 roku. Zasady przeprowadzenia referendum określa ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Pierwsze etapy rozwiązywania sporów zbiorowych to rokowania i postępowanie mediacyjne. Kolejne to alternatywnie arbitraż i w ostateczności strajk. Brak porozumienia w postępowaniu mediacyjnym uprawnia do podjęcia legalnej akcji strajkowej. Strajk polega na zbiorowym powstrzymaniu się pracowników od wykonywania pracy. Jest to środek ostateczny. Strajk może ogłosić organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących, pracowników. W głosowaniu musi wziąć udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy. Ogłoszenie strajku powinno nastąpić co najmniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem. Udział w nim mogą brać wszyscy pracownicy bez względu na wymiar i rozkład czasu pracy, także pracownicy tymczasowi i młodociani
oraz korzystający z urlopów. Udział pracownika w strajku oraz referendum strajkowym nie narusza obowiązków pracowniczych. Za czas strajku pracownikowi przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Nie zostanie niestety jednak wypłacone wynagrodzenie za ten okres. Przerwa w wykonywaniu pracy wlicza się natomiast do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy. Co ważne, nasz związek może pokryć straty związane ze strajkiem z funduszu strajkowego na wniosek członka związku. Pracodawca nie może utrudniać przeprowadzenia strajku ani referendum strajkowego. Nie może również w jakikolwiek sposób wpływać na wynik referendum, na przykład poprzez straszenie, grożenie zwolnieniem i tym podobne. Takie działanie jest zagrożone karą grzywny lub ograniczenia wolności. Pracodawca nie ma również prawa dostępu do list osób, które oddały swój głos. Taką kontrolę może przeprowadzić tylko sąd. Jako przewodniczący największego związku zawodowego w agencji zwracam się do wszystkich pracowników o liczny udział w tym referendum. Nasze podwyżki są w naszych rękach. Od wyników referendum bardzo dużo zależy. Apeluję również o zapisywanie się do NSZZ Solidarność pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tylko w ten sposób pojedynczy pracownik może mieć realny wpływ na kształtowanie korzystnych dla siebie warunków pracy. Silny związek zawodowy to skuteczniejsze działanie, to wyższe płace i lepsze warunki pracy. Na stronie internetowej w zakładce Zapisz się znajduje się opis, w jaki sposób można do nas przystąpić. Zapraszam również do zadawania pytań w sprawie organizacji referendum na grupie facebookowej lub mailem. Wszystkie dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie solidarnościaring.pl. Linki znajdziecie również w opisie pod filmem. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny film oraz do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.